Robimy dzisiaj pyszne, kruche ciasto z serem, jabłkami karmelowymi i karmelowym sosem na wierzchu, ale to już osobny przepis. Zapraszam, bo będzie naprawdę pysznie. Ciasto można trzymać w ręce, nie trzeba łyżeczki, bo się super trzyma i jest naprawdę pyszne. Składniki wypisałam Wam również w opisie pod filmem. Zaczynamy od kruchego ciasta na spód. Do misy robota wrzucam mąkę pszenną tortową 360 g. Dodaję do tego brązowy cukier, pół szklanki, to jest około 100 g. Dodaję również zimne masło, które pokroiłam sobie na kosteczki. Tego masła mam 140 g. Dodaję również 2 żółtka. I ucieram. Powstanie nam ciasto w zasadzie takie dalej w strukturze kruszonki. To nie będzie jedna zbita masa, tylko taka mokra kruszonka. O, właśnie taka. I gotowe. Zobaczcie, to jest taka kruszonka, o, mokra, że jak ściśniemy w rękach się zlepi, ale nie jest do końca jednolitym ciastem. To jest fajna opcja, bo nie musimy ciasta wałkować. Nasze kruszonkowe ciasto, że tak je nazwę, przekładamy na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Blaszkę mam o wymiarach 35 na 25 cm. Rozprowadzam po całości w miarę równo i dopiero dłonią ugniatam troszkę. Ciasto wstawiam do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni i piekę około 15 minut. W międzyczasie, jak ciasto mi się piecze, przygotuję sobie jabłka. Mam 5 takich ładnych, dojrzałych jabłek, kroję je w kostkę i przekładam do rondelka. W międzyczasie upiekło mi się ciasto. Jest fajne, dalej jeszcze jasne, ale brzegi zaczynają się już przyrumieniać. Właśnie takie ma być, więc teraz studzimy je. Do jabłek dodaję 70 g cukru brązowego, 40 g masła i cynamon, płaską łyżeczkę cynamonu. Jabłka stawiam na gaz, zamieszam i będę dusić około 5-10 minut. Wszystko zależy od tego, jakie mamy twarde jabłka. Już są takie w miarę miękkie, więc możemy robić dalej. Dodaję jedną taką czubatą łyżkę mąki ziemniaczanej do jabłek i mieszam energicznie, aż mi się wszystko dobrze połączy. Po około 1 minucie zdejmuję z gazu i chwilę odstawiam na bok. Teraz robię masę serową. Mam tutaj 600 g sera na sernik. Do sera dodaję pół szklanki cukru, tym razem zwykłego białego. Pamiętajcie, że u mnie szklanka ma zawsze 250 ml. Dodaję również 3 całe jajka. Dodaję również około 1 łyżeczki cukru z wanilią. I ucieramy, aż się wszystko dokładnie połączy. Na koniec dosypuję 1 łyżkę budyniu waniliowego bez cukru. Mieszam jeszcze chwilę i gotowe. Masę serową wykładam na podpieczony spód
rozprowadzam po całości cienką warstwę. I teraz na to idą jabłka. Rozkładam je równomiernie po całości. Na wierzch robimy kruszonkę z brązowego cukru, 3/4 szklanki, do tego 3/4 szklanki mąki, pół szklanki płatków owsianych błyskawicznych i 55 g masła. W dłoniach rozgniatamy, aż powstanie nam taka mokra kruszonka, drobna. Coś właśnie takiego. Posypujemy po wierzchu całe nasze ciasto. Obficie. Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni i pieczemy około 45-50 minut. Po upieczeniu wyjmujemy z piekarnika i studzimy. Ciasto jest już gotowe, ale ja lubię je wykończyć karmelowym domowym sosem. Przepis na ten sos znajdziecie w następnym filmie. Możecie go zastąpić oczywiście kajmakiem lub lukrem, ale ten karmel na wierzchu naprawdę robi robotę. Taki sos robimy dosyć szybko i możemy przechowywać do miesiąca w lodówce. I zawsze będzie pod ręką. Ciasto schładzam, najlepiej przez kilka godzin i dopiero kroję. Albo nawet na drugi dzień. Ciasto przełożyłam sobie razem z papierem do pojemnika, dzięki któremu mogłam je szczelnie zamknąć i schłodzić. I kroję na kawałki. Jeśli podobał się Wam mój przepis, spróbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Do usłyszenia!